Your love is like a wildfire. Our force I can't contain, it takes me higher. I'm lost in the heat, consumed by your side. Witajcie telewidzowie kolejnego dnia na Filipinach. Dzisiaj jesteśmy na Coron i robimy najlepszą wycieczkę, jaką można tutaj zrobić. Super Ultimate Tour, tak to się nazywa. A już jesteśmy teraz odebrani z naszego hotelu i jedziemy na miejsce spotkania. Takim elektrykiem nas kolega odebrał. Zatrzymaliśmy się jeszcze pod innym hotelem, bo oczywiście to nie tylko dla nas, tylko zbieramy jeszcze ludzi po drodze. My akurat byliśmy pierwsi. Biorę jeszcze u pani 4 banany na przekąskę, bo nie mamy śniadania, więc nie wiadomo, czy zjemy teraz szybko coś. Banana na śniadanie? O, coś się przyda, dziękuję. Maria jakąś chrypę załapała dzisiaj. To chyba po tym wczorajszym promie, tak mi dzisiaj gardło boli. Była tak mocno rozkręcona klimatyzacja, że lepiej było siedzieć na zewnątrz. Mam nadzieję, że w ciągu dnia przejdzie. Wykorzystaliśmy wszystkie miejsca, jakie się dało. Nawet Marii tutaj siedzi w dwójkę. No w sumie ja jeszcze siedzę sama, ale tutaj to naprawdę ktoś mały musiałby wejść, a tak to załadowane. Tak się wozi dzieci na skutera. Mała śniadanie akurat ma jabłko zajada. A, jeszcze pozdrawiam. Płacimy jeszcze za naszą wycieczkę. Wczoraj nie płaciliśmy, dogadaliśmy się przez WhatsAppa. Najłatwiej. Biorę sobie jeszcze taki filipiński talerzyk na wynos. Pani mi nakłada wieprzowinę, tak. O, patrzcie, pięknie. Do tego będzie, o, sporo wyszło. Do tego oczywiście kubeczek ryżu. Ryż też biorę na wynos. A tak się zbiera śmieci na Coron. Widzieliśmy też małe motorki, które to robią i też takie większe ciężarówki. Wygląda na to, że już całą ekipą idziemy na naszą łódkę. To jest nasza ekipa, trochę ludzi jest. Myślę, że około 20 będzie. Namawiają nas jeszcze na wzięcie kajaku kryształowego, tego przyszklonego, znaczy się 1500 peso za osobę i że tylko teraz można się tutaj zdecydować, bo później już nie będzie takiej możliwości. Albo za 1000 peso, no to jest jakieś ponad 60 zł, żeby wziąć ten zwykły kajak. Coś No, nam ta cena tutaj nie pasuje. Ostatnio za kajak płaciliśmy 300. tak, i tutaj tak samo, no 1400 cała wycieczka na jedną osobę, no to prawie drugie tyle, co sam kajak na 20 minut czy pół Tak. godziny, pan powiedział? Trochę dziwne. Coś tu nie gra. Jesteśmy już w porcie, nie do tego, co te duże statki przypływają, tylko w tym porcie, gdzie odpływają te małe łódki. Sporo ludzi dzisiaj czeka już na wypłynięcie w morze. Mari idzie jeszcze wynająć sobie płetwy. Bardzo słaba organizacja, tamci chcieli jakąś maskę, ja teraz patrzę na płetwy, wszystkie są albo za duże, albo za małe. Pytałam w sklepie obok, tak samo mówią, że nie, coś po swojemu powiedzieli i że nie, no przepraszamy, nie mamy. Udało się, ale to było wyzwanie i to niezłe wyzwanie. Pani potrafiła podnieść ciśnienie z rana i nie tylko mi. Dlaczego? Jeśli o mnie, no nie było. Mieli duży wybór, ale same małe na przykład, albo duże, wiesz, takie na ciebie. Oni dobre, ja mówię, no nie dobre, no spada mi z nogi. Drugie, że długie to do takiego, do freedivingu, to że już cena też inna. I wzięli tu obok mnie tak samo maski, to pani 350 za sztukę chyba. I ja mówię, że ile? Oni też tak mówią, że to jest mnóstwo pieniędzy, że weli do to 150 i faktycznie, bo to tak samo 150. Także tutaj... Ceny z dla roku nich- na rok do góry. Tak, i nie było też dla nich masek, tylko dostali taką, no takie, że abym nie wcale nie założyła, nie? Zastanawiałem się, jak to jest rozwiązane, a okazuje się, że tak, przychodzą tutaj ci, którzy już są jakąś grupą, przynoszą karteczkę z imieniem łodzi, ten wywołuje i te łódki wtedy podpływają. No bo jakby miały wszystkie tutaj podpływać, to byłby niezły chaos i jedna przez drugą by się pchały. Sporo łódek odpłynęło, my cały czas czekaliśmy na naszą, ale wygląda na to, że zaraz wsiadamy. Jeszcze sporo łodzi podpływa. Nie wiem, która nasza, ale tak, ta jest pusta. Tu na pewno nie wsiadamy, też jest pusta, ale już ją minęliśmy. Czy my się dosiądziemy do tej grupy? Możliwe. Przesunęliśmy się kawałek, ale tych łodzi tutaj nadal wpływa sporo. Jeszcze w sumie nie wiemy, która nasza. Ta też jest ogromna. Nasz przewodnik powiedział, że ta biała, która tutaj płynie, to nasza. Łodzie jak się muszą pchać jedna na drugą, co dopiero ludzie, bo z jednej, z drugiej, z trzeciej łódki ludzie tutaj wchodzą, robi się lekki burdelik lekki się robi, chciałem powiedzieć. Nasza łódka już dobija do brzegu. Jesteśmy już na łajbie, Mari siedzi tu, ja tutaj, będziemy z przodu siedzieć, będziemy mieli fajne widoki, będziemy mogli ponagrywać. My jeszcze bez śniadania, więc Mari otworzyła wafelka. No, tak słabo ze śniadaniem. Przychodzi, wziąłem sobie fajną wieprzowinę, mam nadzieję. Trochę tłusta była, ale wafelka też lubię. 3 minuty, załadowani wszyscy i odpływamy. Marcin wyciąga swoje śniadanie. Pierwszy gryz już wzięty jak w smaku. Dobre, ale to taki
boczek, mocno tłuste. Samych skórek jeść nie będę, bo widzę, że sporo tutaj, ale trafiają się też takie fajne kawałki mięcha. Smacznego. Dziękuję. Ja to zostanę jednak przy tych wafelkach. Mamy 9:30 i wypływamy. Wygląda na to, że dopłynęliśmy na pierwszy stop. Zaraz tu przycumujemy do tego podestu i będziemy musieli wejść kawałek w górę. Tam będzie przepiękny widok. Jaka woda jest tutaj czysta. Widzicie ten koral? On się teraz od niego odpycha tym kijem, bo musimy gdzieś przyparkować. Zobaczcie, jaka sceneria. Łódki tutaj podpływają, ale my jeszcze nie weszliśmy na żaden punkt widokowy. Dopiero czekamy, aż wszyscy wyjdą z łódki. Znaczy na Marikę czekam, bo nie trzeba czekać na wszystkich. Przejrzystość tej wody naprawdę robi tutaj wielką różnicę, jeżeli chodzi o inne miejsca. I spójrzcie tam dalej. Tam dalej jest trochę głębiej, ale też woda czysta. Ludzie poszli coś tam oglądać, a załoga czyści całą łajbę. Filipiński luz. Chłopak z załogi pewnie teraz sobie czeka. Wczoraj imprezka musiała być, skoro on o 10 już musi drzemkę robić. Kończy się mostek, pomost w tym miejscu. Teraz idziemy kawałek wzdłuż jakichś sklepików. Cały czas są te łódeczki. I później będziemy po schodach wchodzić. Po drodze są sklepiki, jest piwo, jest woda, są jakieś ciastka. Na pewno nie zginiecie, jak będziecie głodni, tak jak my na początku. O, jeszcze kolega tu widzę, operuje. Zaraz sprawdzimy, jaki ma widok. No, pięknie to wygląda, bardzo ładnie. Jest napisane, jaką wysokość trzeba pokonać. 163 schody w górę, 204 w dół. No i oczywiście razy 2 to, bo będzie trzeba też wrócić. Schody w górę już pokonane, teraz schodzimy w dół. W sumie można schodzić w górę? Chyba też nie, więc schodzimy. I jesteśmy na Kayangan jeziorze Lake. Tak to wygląda od razu przy wejściu. Sporo ludzi, słychać jakby na jakimś parku wodnym było pływane. Gdzieś zaraz znajdziemy jakieś miejsce, gdzie się możemy rozłożyć i skakujemy do wody. Mari pierwsza wskakuje. Mari nawet sobie płetwy wzięła. Poszła! Jak na nurkowaniu. Jak na nurkowaniu. Popływaliśmy chwilę w jeziorze. Mari jeszcze tutaj zostaje. Ja lecę z powrotem na górę. Z tamtej strony były ładne widoki. Odpalę drona i zobaczymy, jak to wygląda z góry. Sporo ludzi tutaj zwożą o tej godzinie. Nawet korek się zrobił. Tu jest jeszcze miejsce, gdzie można sobie zrobić fajne zdjęcia, ale patrzcie. Ile ludzi, tam każdy po kilka zdjęć, to zejdzie z 20 minut. Jestem już na dole, odpalam drona, polatam nad tymi łódkami. I jak Wam się podobały widoki z góry? No moim zdaniem dużo lepiej to wygląda. Z tej perspektywy nie widzimy dokładnie tego, co właśnie z drona. Dron pokaże właśnie te całe kolory, te łódki z góry, także rewelacja. Uwielbiam latać właśnie w takich miejscach i za każdym razem jak startuję tutaj około tych wysp, no to przychodzi zawsze ten nasz przewodnik i mówi, żeby uważać, bo te skały magnetyczne jakieś są. No i dużo ludzi tutaj straciło już swoje drony. Ja już wyszłam z laguny, ale kolejka nadal nie ustępuje. Jest ogromna, ale poczekam, już poczekam. Czekam już 10 minut w kolejce, jeszcze kilka osób, ale już piękny widoczek. Poprosiłam lokalnego o sesję zdjęciową, 20 sekund, wszystko zrobione, ale patrzę na moje włosy, to tych zdjęć ja nie wiem, co wyjdzie. Teraz ponad 300 schodów w dół. Ostatnich kilka schodów przede mną i zaraz będzie, o już jest, Marcinek siedzi sobie na brzegu tam. Z dołu też to pięknie wygląda. Jest i Mari, z góry wróciła, zrobiła sobie te zdjęcia na punkcie widokowym. Wyszły, sprawdziłam. To poka! Łódki pomału odbierają już swoich pasażerów, ale żadna z tych nie jest naszą. Nasza stoi na samym końcu. Jak przypłynęliśmy, to byliśmy przedostatni. Widzicie tą małą rybę? To barakuda.
Tak na szybko, jakbym miał podsumować to miejsce. Piękne miejsce, piękne widoki, ale przez to, że zwożą tutaj mnóstwo ludzi, no to traci to trochę też swój urok. Tam na dole, no mnóstwo ludzi, każdy gdzieś tam skakuje. Później po drodze tak samo, kolejki. Na ten punkt widokowy Marika też czekała sporo, nie wiem ile. 10 minut. Tak, a ja mówię, dobra, ja tam nie zatrzymuję się i poszedłem na dół. Jesteśmy już przy naszej łajbie, prawie wszyscy na pokładzie, jeszcze Mari, ja i 2 osoby za nami. Mari, spokojnie, dasz radę. O, jest. Mari jeszcze kuśtyka, bo ma nogę rozwaloną trochę. Płyniemy na kolejny stop i z tego co wiemy, będzie to Barakuda Lake. Dopływamy już do miejsca, gdzie będą nas wysadzać, bo będzie trzeba przejść jeszcze wodą. Jaka hamowa tutaj nam siadła. My siedzieliśmy z tej strony, Marika siedziała z tej strony, ja siedzę tu. My przyszliśmy, one przyszły, pozawiązywały sobie, zobaczcie, chusty, żeby nie było, żebyśmy my tutaj jeszcze siedli z powrotem. No, hamóweczka trochę. No bardzo. Pierwszy raz na to się zdarzyło, na tyle wycieczek, ile mieliśmy. I to Australia. Schodzimy już z naszej łajby, trzeba uważać, bo tutaj nie ma żadnej drabinki, a na dole widzę, że są kamienie. Idziemy teraz do środka, do tego jeziora, trzeba wyjść na brzeg, przejść taką niewielką górkę i już będzie jezioro. Jakbyście przypłynęli sami, to trzeba zapłacić jeszcze 200 za wejście na to jezioro, 200 peso. Ale zazwyczaj we wszystkich wycieczkach już jest to w Wliczone. cenie, tak? Ale warto zapytać. Winsy, trzeba wejść po takich schodach, my gdzieś tam za skałkami parkowaliśmy, no i teraz już w dół do jeziora. I jesteśmy już nad jeziorem, wskakujemy i tam będą piękne widoki z tego, co dobrze pamiętamy. Wróciliśmy już na naszą łódkę z tego jeziora. Mari jeszcze wychodzi. Ja może uda jeszcze mi się szybko odpalić z drona. Zobaczymy, jak to wygląda. Jesteśmy już wszyscy na pokładzie, ruszamy, teraz płyniemy na Twin Lagoon. Tam podobno właśnie potrzebne są kajaki, którego my nie wypożyczyliśmy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Zrobimy Twin Lagoon i już po tym będzie miejsce na lunch. Nie wiem, czy będą gotować na łodzi, czy będzie już gotowe, tak jak było ostatnio na plaży, bo z tego, co dziś pamiętamy, to na Coron oni gotowali na łajbie, my tam coś robiliśmy, a oni odpalali grilla i wszystko na świeżo robili. Przy tych skałkach jest trochę płycej i widać, że od razu kolor wody jest inny, no bo wiadomo, jest piasek, jest płytko, ładny lazur. My gdzieś tam płyniemy w tamtą stronę. Tutaj ktoś sobie podpłynął swoim jachtem. Tutaj jest ta piękna laguna, a patrzcie, jak sobie radzą. Panele słoneczne na tym domu. Turyści pływają w takich kajakach, a miejscowi w takich. Opłynęliśmy dookoła te skały i będziemy próbować gdzieś się tutaj wcisnąć, a raczej stąd wypłynięcia nie ma, jest zamknięte, będziemy musieli później zawracać. Sporo łódek już tutaj zaparkowanych. Raczej dalej nie wpłyniemy, bo tutaj jest lina, więc już dalej nie wpuszczają. To podejrzewam, że jest jedna laguna, a żeby dojść do drugiej laguny, to trzeba za tą skałkę przepłynąć i tam jest przejście. O tych kajakach wam mówiłem, patrzcie, na steropianie poprzybijany bambus z każdej strony i da się pływać.
A kolega biznes ma, sprzedaje jakieś bransoletki, kolczyki. A co do tych apaszek, co tutaj wisiały, już nie wiszą. Ja przyszedłem, usiadłem sobie na to miejsce, na którym siedziała wcześniej Marika. Marika siadła po mojej stronie i myślę, że panie zrozumiały bez słowa, bo od razu odwiązały te swoje apaszki i poszły tam sobie troszeczkę dalej, tam gdzie siedziały wcześniej. Także powiem wam, Australijki nieładnie uczyć, bo tutaj trójka młodych dzieci, małych, nieładnie uczyć dzieci oszukiwać innych ludzi. Ale koniec gadania, koniec tej historii. Ja wskakuję, Marika gdzieś tam popłynęła na tą drugą lagunę. Ja biorę kamizelkę, bo są 3 miejsca tutaj, w których trzeba pływać w kamizelkach. Niby ktoś tam to sprawdza, pewnie nie, ale trzeba, więc biorę kamizelkę, wskakuję i płynę do Mariki. Marcin został, dronuje, ja przypłynęłam do laguny. Piękny kolor, skały podobne jak na ostatnich stopach. Też sporo ludzi. O, tutaj jest pod słońce. To też ostatni stop, na którym potrzebna jest kamizelka. Później mamy właśnie lunch, a później jeszcze jakiś snorkeling, ale to już będzie można bez kamizelki. O, tutaj z tej strony też zaparkowały łódeczki. Tutaj jest nasz guide i mówi, że zaraz lunch, ale lunch pewnie nie będzie na łodzi, tylko popłyniemy na jakąś plażę. O, proszę, tutaj już arbuz przygotowany. O, widzę też krewety, jakieś wystają ryby, także konkretnie będzie. I się okazuje, że w tym miejscu kajak, no fajnie go mieć, ale jak nie macie, to też jest ok. Można sobie przepłynąć, nie jest to wymagająca trasa, kamizelki są obowiązkowe. I to nie był kawałek, takie leciutkie, Tak, więc... tysiak w kieszeni, Tysiak w kieszeni, 60 zł ponad. będzie na jedzonko. Tak, nie bierzcie tutaj kajaka, jak umiecie sobie pływać, zresztą macie też kamizelkę, to w kamizelce spokojnie. Chyba że chcecie tu popływać dookoła tych wysepek, no to już co innego, bo też fajnie myślę sobie wokół popływać, ale tak lepiej bardziej... w masce, bo w masce popatrzycie chociaż Tak. co jest pod wodą. Tak, to takie bardzo instagramowe na tym kajaku. Yeah. Zarzucona lina na piłę i teraz musimy podpłynąć. Wygląda na to, że będziemy jeść lunch w tych chatkach. Jak sobie dobrze radzą, pomagają. Patrzcie, jeden trzyma tołka bambusa, żebyśmy mogli się odepchać i przybić tam do brzegu. A teraz trochę za daleko wpłynęliśmy, trzeba wycofać. Te bambusy trzeba poprzeciągać. O właśnie, żebyśmy nie zahaczyli za mocno. Chłopaki już w wodzie. Było lekkie wyzwanie, więc pomagał nam kolega z tego drugiego statku tutaj stąd. Większość już wyszła ze statku i tak, powiedzieli nam, że mamy poczekać 5-10 minut, bo będą szykować dla nas jedzenie. Więc tak, że jedzenie już jest gotowe, oni je zaraz po prostu przyniosą tylko. Są też ryby i krewetki. Jest już nasz obiad, tam jest kurczak, ryba, krewetki. Jest jakaś zielenina, ryż, spring rollsy, są owoce, makaron i warzywa. Tak wygląda mój skomponowany talerz, ale powiem wam, że wszystko zimne i smakowo? No tak 2,5 bym na tak po googlowsku do 5. No nie jest najlepsze i nie przypomina tego, co robiliśmy kiedyś z 2 lata temu. Kiedyś to było takie naprawdę smaczne, ciepłe jedzonko, jakby oni to wszystko na statku na świeżo robili. Tak, bo pamiętam. A dzisiaj wszystko, tak jak Marcin powiedział, chłodne. Ale zjadliwe, to Tak, najważniejsze. no, po takim pływaniu. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, na jakich talerzach dostaliśmy nasze dania. Tutaj są włożone papierowe, ale od spodu jest taka siateczka, o teraz chyba nie widać, żeby trzymało, usztywniało ten talerzyk. Tak sobie właśnie rozmawialiśmy, że fajnie takiego grilla, by w Polsce coś takiego grilla, mieć. tak. Nie ucieka nic z talerza, wszystko stabilnie trzyma się, a tylko właśnie talerzyk papierowy do wyrzucenia. Jesteśmy już po obiedzie i nawet się stąd nie ruszamy i będziemy mieli stąd snorkeling i snorkeling to będzie
5. miejsce, czyli to było 4. lunch na ścianie. Tak, na to wychodzi. To będzie 5. i po tym stoppingu będą jeszcze 2 miejsca. Mari, gdzieś tam pluskasz się w wodzie. Te miejsce tutaj się nazywa Coral Garden, więc ja ściągam koszulkę i ląduję do wody. Jak było, Mari, na Coral Garden? Ty dłużej tam czasu spędziłaś. Dosyć fajnie, fajne niektóre rzeczy, ale przez to, że woda ciepła z zimną się mieszała, no była tak cały czas za mgłą jakby. Jakbyście tak, właśnie, jakbyście patrzyli na gotującą się wodę i taka przechodzi z zimnej w ciepłą i tak się miksuje jakby, Tak. no to samo widać tutaj. No, ale niektóre ryby przepiękne. Była też taka jedna rozgwiazda. Były tych dużych napchanych pufferfish, to były też sporo ich było. Były malutkie, ale mówię, przez to, że wszystko było tak zamazane, nie dało nic rady nawet tak dokładnie zobaczyć, co tam pływa. Czasami patrzę, mówię, kurczę, moja maska brudna czy coś, Tak, patrzę, tak. a to na zewnątrz ładnie, a pod wodą właśnie się miksowało. Też tak myślałam, no, że mówię, maska, tak patrzę, ręka nie, no rękę widzę, więc niemożliwe jeszcze raz. Także to było tak i za każdym razem, jak ktoś bliżej ciebie przepłynął, to ciało jakby ciało oddawało tylko, że to jeszcze bardziej się wszystko mieszało. Tak, a tutaj gdzieś po prostu pod spodem jest źródło jakieś, że ta woda wybija. Na tej całej wyspie, bo na tym jeziorze wcześniej co byliśmy, Barakuda też. Tak. Pan powiedział, że czym głębiej, tym woda cieplejsza. Dopływamy na kolejne miejsce, ponoć jest tutaj jakiś wrak statku, sporo łódek, sporo ludzi, jakby pod koniec wszyscy się tutaj zjechali. Jest kolega, który sprzedaje browarki zimne. Bierzesz, Mari? Nie, 90 peso to wydaje mi się nie taka zła cena. Jak byliśmy w El Nido, to tam gdzie byśmy nie podpłynęli, to było 150. Odpływamy już powoli z tego miejsca i zobaczcie, tam nadal sporo ludzi. W tamtym miejscu jest wrak, trzeba zanurkować tak do 5 metrów. Widać go też z góry, ale jak się zanurkuje, to lepiej go widać, ale wystaje tylko dziób, a później reszta już schodzi coraz niżej, więc trzeba być dobrym nurkiem, żeby zobaczyć większą część tego statku. Dopłynęliśmy na nasz ostatni stop, teraz na pewno ostatni, ponoć plażowanie, ale już słońca nie ma na tej plaży, więc nie wiem, czy ja na łódce nie zostanę, będę się tu wygrzewał. Ja też, bo mi trochę zimno. Wszyscy z naszej łódki, oprócz załogi, poszli właśnie pływać, poszli zobaczyć na tą małą wysepkę. Co się okazuje, pan nam opowiedział, że na tą plażę przyjeżdżają lokalni, którzy mają urodziny, żeby tutaj właśnie świętować. Teraz już jest dosyć późno i nie ma żadnego lokalnego. Marcin idzie ostatnie dronowanie zrobić tutaj. Zobaczymy. Dobrych lotów, mój drogi. Ja to zmarzłam, aż koców musiałam wyciągnąć, żeby się przykryć. Udało się, była krytyczna chwilowa sytuacja. Cały czas Leron odlatywał, a już zaczął piszczeć, bo mało baterii było, ale jest. Zawołałem jeszcze pana, żeby podpłynął. Zaraz zobaczymy, co ma tam w swoim asortymencie. O, tak. Okej, biorę sobie czerwonego konia, czyli filipińskie najmocniejsze piwo. Chociaż nie, jest jeszcze mocniejsze, sorry. 90 peso. Zimniutkie, kurde. 90 peso, 5 z groszami to wychodzi. Mari jeszcze zamówiła sobie Sprite'a od pana. Cena normalna 25 w sklepie, a tutaj 40 taki Sprite'cik. Zimne po całym dniu na słońcu naprawdę wchodzi bardzo dobrze. Jak jeszcze trochę tutaj posiedzimy, to załapiemy się na zachód słońca na łajbie. Silnik już odpalony, powoli ruszamy do miasta Coron. The way here, but now I can't see the reasons I try too hard to make a better reality. So I ran all the way here just for the chance that you'd come to. Dopłynęliśmy już do portu, można powiedzieć. Taki pomost jest tutaj zbudowany, więc zaraz wysiadamy. Jesteśmy już na tym pomoście i ponoć mamy jeszcze transport do hotelu. Tego nie wiedzieliśmy. Niby wczoraj było napisane, Tak? no, że A, no to transport ja dwie nie strony. Takim meleksikiem zawiozą nas do naszego hotelu. I to nawet jest ten sam kolega, piątka. Mało miejsca tutaj z tyłu na dwie dupy europejskie. Więc ja tutaj sobie, stanę sobie tak, no i będziemy jechać zaraz. Patrzcie, zachód słońca nam się robi, widzicie te kolorki tam dalej, takie pomarańczowe, czerwone się zbierają powoli. Tak, on nam dzisiaj załatwiał wszystko. Zobaczcie na tego wycieczkowca, który to wpłynął. On tutaj wpływał, jak my wypływaliśmy rano, cały czas jeszcze stoi, no pewnie na noc będzie wypływał, one tak wpływają zazwyczaj, ludzie coś tam sobie zwiedzają, ale ogromny na tą wyspę wpłynął. A w mieście widzę, że zaczynają się rozkładać biznesy. Tutaj kolega kolejny jakiś ciągnie, jakieś hot dogi czy jakieś coś tam.
Wam, o, tutaj można sobie pieniądze przegrać, jakbyście chcieli. Tu jest piekarnia, pięknie. My zaraz wracamy tutaj do miasta, jedziemy, tylko się opłuczemy, spłuczemy tą sól z nas i ruszamy na jakąś kolację. W centrum mają zbudowaną halę, grają tam w kosza bardzo często i też takie boiska do tenisa, też różne przedstawienia tutaj się odbywają w ciągu dnia. Jesteśmy już na tarasie w naszym hotelu. Tu po lewej lekko widać jeszcze ten wycieczkowiec. Piękny zachód słońca nam się robi, ale my idziemy szybko prysznic brać i wychodzimy, bo później pracę Marii ma, zajęcia. Także mamy 2-3 godziny jakieś na... Zapraszam. O, to nasze. Wyszliśmy już na kolację. Marii może kurczaki. Pięknie się kręcą. Ale to takie malutkie chyba te kurczaczki. Jakie? Malutkie? A, No nie dasz takie małe Te te trochę kury, ale większe. widać, że jeszcze niedobre. no. Przed chwilą szliśmy główną ulicą, no to dość mocno zatłoczona, sporo ludzi, a jedną bliżej morza, no to już tak spokojnie. I tutaj też są jakieś knajpeczki. Chodzimy i się trafiła filipińska knajpa, więc bierzemy jeszcze takie przekąski. Marii lubi spring rollsy i takie papryczki, patrzcie, o. Wszystko tutaj kosztuje, a może nie wszystko, te rzeczy, które wzięliśmy kosztują 10 pensów, peso, co ja gadam, Peso. 10 peso, tak, czyli 62 grosze. Żegnamy się powoli z Korą i też powoli z Filipinami, więc lekko pożegnalna kolacja we włoskiej restauracji. Bierzemy sobie pizzę. Także bierzemy się za jedzenie. Dobry bąbel, przypalony, to dobrze znaczy na początek. Przynajmniej tak mi się wydaje. Tyle, co się znam na włoskiej kuchni. I zaplusowali, że mają oliwę czosnkową. A pytamy o ketchup i majonez? Tabasco też dostaliśmy. Nie, już z ketchupem damy spokój. Nie, no lepiej tego filipińskiego majonezu nie jeść, słodki. Widzicie zapewne tą świecącą się skrzynkę na środku i przystanek zrobiony jest specjalnie pod tą skrzynkę. To jest internet, wrzuca się tam 5 czy 10 peso, dostaje się jakiś kod na ileś godzin i można siedzieć i używać internet. Przystanek dla internetu, coś takiego. Taką pizzą to się nie najadłem do końca, więc biorę sobie jeszcze takie pierożki. Porcja, 6 pierożków, 40 peso. Jest lekko po godzinie 21, a my już prawie że spakowani do końca. Dopakujemy się jeszcze rano, tylko takie rzeczy, które trzeba jeszcze użyć dzisiaj. I musimy jutro rano wstać przed 5. Między 5 a 5:30 nas będzie odbierał bus i jedziemy już na lotnisko i wylatujemy z Coron, a później już wylatujemy też z Filipin. Także będzie jutro długi dzień, długa przeprawa, bo mamy też przesiadkę 10 godzin. Także na lotnisku siedzonko będzie, albo wyskoczymy, zobaczymy, bo mamy też taką opcję. To teraz czas na podsumowanie wycieczki, którą dzisiaj mieliśmy. Był piękny cały dzień, świeciło słońce, ani razu nie spadła kropelka deszczu z nieba. Także to był naprawdę fajny dzień. Pogodowo super. Aczkolwiek mamy sporo zastrzeżeń do tego, jak ta dzisiaj wycieczka przebiegała i całkiem inaczej wyglądało to, jak byliśmy 2 lata temu. Po pierwsze, o wiele więcej turystów. 3 osoby widzieliśmy, które się topią i nikt na nie nie zwrócił uwagi. Ja rzuciłam dopiero jednej parze 2 kamizelki, a co sobie przewodnik stoi i nie wskoczył. Inny się tak zachłysnął, że po prostu nie mógł złapać powietrza. I też nic, i żaden nie wskoczył do wody, jakby na ratunek nie poszedł, on się gdzieś tam czegoś złapał w końcu. I jeszcze dziecko w sumie takie też machało już tak panicznie rękami i też krzyczy help, help i oni się odwrócili. Nie reagują. I był na łódce, nie? Stał po prostu 2 stało i patrzyło, Dla wszystko nich to okej? normalne. Jakby wiecie, nic takiego się nie stało, więc jakby o bezpieczeństwo zadbajcie też sami i patrzcie na ludzi dookoła, na siebie przede wszystkim. Pamiętajcie, że jeśli coś takiego się przytrafi, to nie biec od razu na ratunek, tylko wyrzucić po prostu jakąś właśnie kamizelkę, cokolwiek rzucić, a nie podpływać do tej osoby, chyba że jesteście ratownikami. Barracuda Lake bardzo na plus, bardzo nam się podobała. Przepiękne formacje pod wodą. To pierwsze jezioro tak samo było piękne. Fajnie wziąć tam maskę do snorkowania, bo oni mówią, nie bierzcie, tutaj nie ma co oglądać. No ale jest co oglądać. Właśnie podobne formacje, co na Barracuda Lake. Ja Wam powiem, jeżeli macie drona, to bierzcie drona, bo te jeziora i te laguny, które tam są, wyglądają świetnie z góry. Zresztą widzieliście i no, robi to różnicę, jak się patrzy na to z góry. Też dziwna sytuacja, bo wszędzie cena jest napisana 1900 peso za tą wycieczkę. A jak łaziłem wczoraj i pytałem, od razu było 1500, niektórych było 1600, ale jeszcze udało się też ugrać 1400 za osobę. Także nie wiem, skąd taka promocja 500 peso na osobie, ale tak jest teraz. Może dlatego, że nie ma jakoś dużo turystów? Albo też, że właśnie jest spora konkurencja, bo tych biur się naotwierało, to jest po prostu wysyp biur i nawet już jak się przypływa do portu, to oni stoją i rozdają ulotki. Także to jest walka moim zdaniem też o turystę. Z drugiej strony dowiedzieliśmy się, żeby patrzeć na biura licencjonowane też i pytać o te licencje, żeby właśnie było to bezpieczeństwo.
Marii jeszcze nam się tutaj trochę rozchorowała, więc jakiś tam paracetamol wleciał i będziemy się kurować w sumie do jutra. Może będzie lepiej rano. Mam nadzieję, bo rano było źle, tak jak Wam mówiłam, i teraz na wieczór znowu jest źle. No tak często jest, że w dzień jest okej, a później wieczory są zjazdy. I pulę kości, i gardło, więc tak, mam nadzieję, że jutro Ja będzie wiem, już co to lepiej. jest, teraz padłem na to. To jest tęsknota, że już wyjeżdżasz. Tym razem za Filipinami tęsknić nie będę. Wielkie dzięki za oglądanie, to już wszystko w dzisiejszym odcinku. Dziękujemy za oglądanie, lajkowanie, komentowanie, udostępnianie i trzymajcie się do następnego. Cześć! Pa! Pulsing through my veins, I feel alive. A surge of energy as you come into sight. Caught in the moment, I'm hypnotized. With every breath, I feel the fire inside. Your love is like a wildfire. Your love is like a wildfire. A force I can't contain, it takes me high. I'm lost in the heat, 'cause you're by your side. Your love is like a wildfire. My heart's on fire as I hold you close. Your touch, it's electric, a beautiful overdose. I'm addicted to the way we move and sway. Lost in the rhythm, body's insane. We're in daze. Your love is like a wildfire. A force I can't contain, it takes me high, it takes me high. Takes me high, takes me high, takes me high, takes me high, takes me high. Your love is like a wildfire. Your love is like a wildfire.